Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Ostatni dzień na Filipinach. Wylatujemy. O czym wam mówiłem? Mówiłem, że się wyrobimy. Skończyliśmy się pakować. Tutaj prawie pusto, tutaj załadowane. Moja walizka już załadowana. Podręczny bagaż Ernestine też już gotowy. Jeszcze tylko wyprowadzić to z pokoju, w pokoju ogarnąć, zamknąć pokój i można w sumie jechać na lotnisko, która jest teraz godzina. Jeszcze mamy godzinę do wyjazdu na lotnisko, także na spokojnie. No i co? Pierwszy lot z Dumaguete do Manili. W Manili przesiadka na międzynarodowym lotnisku. Lecimy do Bangkoku, a z Bangkoku bezpośrednio do Oslo. I w taką podróż was dzisiaj zabieram. Nie ma co, w drogę. A tak w ogóle, to mogę wam jeszcze powiedzieć, nie było to nagrywane. No ale wczoraj skończyliśmy się pakować. Myślę, że gdzieś koło godziny 11, może 10, 22, 23 wieczorem. I mówię do żony, że jedziemy jeszcze. Jedziemy jeszcze na bulwary, zjeść ostatniego baluta, czyli kacze jajko z kaczuszką w środku, tempurę, zabrać mnie sobą Aurorę. No i byliśmy w domu koło 1. Dzisiaj pobudka o 7. Jesteśmy odprawieni, jesteśmy spakowani. Teraz jeszcze sobie coś przykąsimy, śniadanko i jedziemy na lotnisko. No cofamy się w czasie. Cofamy się w czasie, jest teraz po 8 i jutro w niedzielę o tej godzinie powinniśmy już być w Oslo. Możliwe, że już po wyjściu z lotniska, bo lądujemy o 7:30, jeżeli się nie mylę. No, kawałek świata dzisiaj w tym vlogu ze mną zwiedzicie. Znaczy zwiedzicie. Co ciekawe, myślałem, bo kupiliśmy te bilety. No i nigdy nie leciałem Thai Airways, nigdy nie leciałem przez Bangkok. No i potem sprawdzałem, czy to, co się dzieje w Indiach i w Pakistanie, ma jakiś wpływ na to, na nasz lot po prostu. Ale nie ma wpływu, bo jeżeli się nie mylę, zobaczymy to potem w samolocie, jeżeli się nie mylę, jeżeli internet mnie nie okłamał, no to będziemy lecieć nad Rosją. Ojej. Pierwszy raz w Bangkoku. Na chwilę, ale pierwszy raz. No i jesteśmy gotowi. Spakowani. Pokój opróżniony. Z pokoju sobie będzie korzystała siostra. W międzyczasie zrobi sobie tutaj swoje biuro, bo pracuje teraz zdalnie. Pracuje po nocach zdalnie, no bo na Filipinach mówią po angielsku, także pracują dla amerykańskich firm jako call center. Znacie historię. I wyjeżdżamy. Siostra prowadzi, Ernestine z przodu. Bye. Bye bye, see you. See you. The next time they come back, you have a job. Bye to, love you. Kita tapon. Ile to będzie? No nie wiem, ostatnio mniej niż 12 godzin pocenia się od słońca. W Norwegii jest tak sobie na razie. 5-10 stopni. Zobaczymy, jak to będzie. Jaki będzie ten przeskok w drugą stronę. Z ciepłego w chłodne. Jedziemy na lotnisko. My właśnie wjeżdżamy na lotnisko. Opłata 50 peso. Ochroniarze z długą bronią przy wjeździe, przy szlabanie. I jesteśmy na lotnisku. Ale to lotnisko jest niewielkie. Już od bardzo dawna planują budować inne lotnisko w okolicy Dumaguete. Podobno jest w tym jakiś progres, ale nie wiem szczerze. O, dużo budynków poznikało, sklepów. Jesteśmy już na lotnisku Harmider. Tak jak wspominałem, lotnisko jest nieduże. Jest tylko Cebu Pacific i Philippine Airlines. I to jest wszystko. Cały terminal. Zrzucamy walizki i będziemy czekać na samolot. Jaki mamy czas? 9:30. Bardzo dobry czas.
bez stresu. A w Manili też mamy wystarczająco dużo czasu na przesiadkę, a nawet nie pamiętam ile, bo nie sprawdzałem tego rano. A jak kupowaliśmy bilety, to już zapomniałem. Ale zrzut bagażu to idzie tragicznie, jak wszystko na Filipinach. Powolutku mają czas. Na uwagę zasługują te stare wagi, nie cyfrowe, tak jak w Europie, ale tutaj jeszcze normalna, stara waga firmy Toledo. Nie mamy poważonych walizek, zobaczymy, czy zmieściliśmy się w limity. U siebie jestem pewien, ale Ernesty nie wiem. A teraz już jesteśmy po zrzuceniu walizek, po przejściu przez kolejną bramkę i czekamy w sali odpraw. Tam się ładują do Cebu Pacific. Tu tam już chyba to nie widać na kamerze, stanął nasz samolot. Mamy godzinę do odlotu, także bardzo dobry czas. Pani 2 kg ponadprogramowy bagaż. Ciekawym jest fakt, lecę stąd drugi raz, wylatuję stąd drugi raz z Dumaguete. I drugi raz, zamiast puścić jakąś muzyczkę z głośników, nie wiem, radio, cokolwiek, to siedzi sobie tam pani brzdąka na gitarze. I pamiętam, za pierwszym razem też jak lecieliśmy, to też ktoś grał na żywo na gitarze. Dziwne. No i co? Idziemy do private jeta i lecimy. Ostatnie kroki na Negros, Dumaguete. Tęskni za tym miejscem. Może nie za Dumaguete, bo Dumaguete pogadamy o tym jeszcze przy okazji, ale za Chichorem zdecydowanie. Już w samolocie wysiadła się do mnie jakaś pani Norweżka. Filipina. Norweżka. Na razie Filipinka. Raptem 2 godziny. Jesteśmy w powietrzu pół godziny. Nie spotkają się w Cebu Pacific. Nie ma ceny dzień Cebu Pacific. Kawa, ciastko, herbata. Nie spodziewałem się.
ładunku. Trzeba je wziąć i znowu nadać. A teraz już bezpośrednio do Tara Airways. Stąd do Bangkoku. do Bangkok. I z Bangkoku do Oslo. Z Bangkoku do Oslo. Krótki lot, 2 razy nie musi. Bangkoku do Oslo. Bangkoku. Everyone's not supposed to embark, but they're already embarking. Co? It's supposed to be still until 30, but people are already. I wysiadamy. Mamy 6 godzin. Także mogliśmy wypuścić wszystkich i wysiadamy sobie jako ostatni. Czy mogę coś powiedzieć o Manili? Niezbyt wiele. Byłem tu tylko przelotem. Ale wydaje mi się, wiadomo, są ludzie, którzy lubią takie miejsca, którzy lubią stolicę. Ale ja nie chciałbym mieszkać ani w Warszawie, ani w Oslo, ani w Manili. Nie. Ja wolę więcej spokoju. Przyzwyczaić się do spokoju. I braku korków. Yan, baba kayo. O, jedzie walizka panienki i moja. Ładujemy się na wózek i idziemy zobaczyć, czy można już nadać walizki do Tara Airways. O, i już w Norwegii już choinki rosną. Nie no, po co oni tu choinki sadzili w Manili? What terminal we are at? 3? And we need to go to 3? We go to Terminal 3. Jesteśmy na terminalu 3, we can either take a taxi drugim, and a pay, musimy się na terminal or trzeci there's a free shuttle bus. przetransportować. Jest bezpłatny transport, mamy dużo czasu, a jakby było czasu mało, trzeba było płacić za taksówkę. Idziemy na autobusik. Ależ gorąco tu jest. Strasznie gorąco. W tych większych miastach jest dużo cieplej niż w Azji. Hey, transfer bus there. Nice. No, już są autobusiki. Czekamy na busika, bo ten jest pełny. Nie tak jak w Polsce, że na pałę się ładuje ile ludzi chce.
to wszyscy sobie siadają, kierowca wpuszcza, liczy osoby i przewozi tylko określoną ilość. Ciekawy fakt, jak mają te filtry powietrza te samochody zrobione, jakby nie wiadomo, jak one w wodzie brodziły pół metra. A może tutaj tak jest, podczas tajfunów tak pada, że tak musi to być zrobione, nie mam pojęcia. Ale dziwne mają filtry powietrza te autobusy. Sprawdzałem w Google, jakbyście chcieli sobie z Buda dookoła lotniska, godzina 5 minut spacerku. I jadąc autobusem z jednego terminalu na drugi, czy wznosząc się, czy lądując, nieważne, samolotem, na pewno rzuca się w oczy, że Manila jest ogromnym miastem w porównaniu do Warszawy. Generalnie ilość Filipińczyków, populacja Filipin w porównaniu do Polski, to jest ogromna różnica. Ale wydaje się, że wysokościowców jest więcej w Manili niż w Warszawie. Chociaż dawno Warszawy nie widziałem, jak ona teraz wygląda. Mogłoby się wydawać, że przez to, że Warszawa miała takie przejścia, że ponad 80% miasta było totalnie zdewastowane przez naszych sąsiadów zachodnich, iż dlatego jest tak, jak jest w Warszawie teraz. No ale okazuje się, że Manila też bardzo srogo ucierpiała podczas tego samego konfliktu i też szacuje się, że 80% miasta było po prostu zniszczone. Ponad 100 000 ludzi zostało pozbawionych życia. Nazywa się to masakra w Manili. Manila masakr przez wycofujących się Japończyków. Nigdy nie byłem w centrum, nie wiem jak to wygląda, jak to jest zorganizowane, ale ilość wysokościowców robi wrażenie, mimo że wielu ludziom wydaje się, że Azja to jest trzeci świat. A taka prawda, że my przez nasze wszystkie prawa, podatki i tak dalej, to przyjdzie taki moment, jeszcze za mojego życia, że to my będziemy trzecim światem, który będzie patrzył z zazdrością na inne kraje, które się po prostu rozwijają i budują na potęgę. Jeszcze nie nadaliśmy bagaży, bo jeszcze jest bramka nieotwarta. Czekamy teraz na jakieś jedzonko ostatni raz na Filipinach. No i wtedy pójdziemy dopiero nadać bagaże. A jak już nadam bagaże, to będziemy mogli sobie więcej połazić dookoła. Jesteśmy już po odprawie bagażowej. Bagaże nadane. One 115 Bangkok. One 1951. No. Także teraz do Bangkoku i ostatnie chwile na filipińskiej ziemi. Potem jeszcze chwila tylko w Azji i lecimy do krainy chłodu. Masaże, pastowanie butów. Tam wchodziliśmy, odloty. Tutaj pamiętam, tu są odloty z Manili do innych miejsc na Filipinach. Stąd leciliśmy do Dumaguete w tym roku. A tam po drugiej stronie widzicie, tam jest remont jeden wielki, tam jest ta część jadalna. Jak sobie ludzie śpią na podłodze. Ci, którzy mają jakieś dłuższe przesiadki, czas oczekiwania, to zalegają gdzie się tylko da. Chociaż pamiętam, jak byliśmy na wakacje, to albo jest, albo był tu bardzo tani hotel na godziny, że można się było i wyspać w komfortowych warunkach i wziąć prysznic. Nie pamiętam ile to usługa kosztowała, ale to nie było drogie. Gdzieś tu był hotel. Idziemy zaraz do naszej bramki i czekamy na boarding.
Ale już trochę zmęczony tym powietrzem, tą podróżą. Jeszcze człowiek taki senny robi, może cały dzień się nic nie robi, bo się podróżuje, to i tak jest to męczące zawsze. I na górze dupa przy dupie. Przy naszej bramce jeszcze jest Doha. Teraz będzie leciała Doha za godzinę. A tutaj, jesteśmy trochę dalej. O, komunikat. Etihad Airways is calling the attention of Mr. Alvin Maala. Once again, Mr. Alvin Maala. Kindly approach any Etihad Airways ground stop in front of gate 114. No właśnie, ten mister ma się tam zgłosić, powiedzcie mu. Nasza droga jest 115, jest na górze, tu jest 116, jesteśmy tutaj sami. Wszystkie stacje do ładowania są puste. Przez to, że nie ma tak dużo ludzi, to temperaturka jest odpowiednia, bo klimatyzacja hula tylko dla nas. No i tak sobie poczekamy. Chyba poczekamy tutaj na nasz boarding. We can wait here until our airplane. We don't need to go upstairs. O, ładuje się. Odpowiadam na niektóre komentarze. Można w końcu odpocząć. Planowo powinniśmy mieć godzinę 55 minut na przesiadkę w Bangkoku. No ale już się na tablicy wyświetlił napis. Jest 19:55. Mamy przesunięty wylot na 20:20. No, czyli robi się 1,5 godziny na przesiadkę. No ale co ważne, torby są już nadane. Lecą stąd z Manili do Bangkoku Thai Airways i tam Thai Airways z Bangkoku do Oslo. Także walizki będą sobie szły za nami, nie musimy ich odbierać i znowu nadawać. Także spokojnie. Spokojnie. Dobrze, i nadeszła ta pora. Stoi już samolot i idziemy w końcu. 8:20. Ostatnie. The last steps on Philippines for now. Ostatnie kroki w tym sezonie na Filipinach. Very funny. Maybe the airplane will fall. O, klima na 17 stopni. No nic, Filipiny. Do zobaczenia w końcówce tego roku. A teraz lecimy dalej. Spóźnieni, ale jesteśmy w Bangkoku. Teraz trzeba się tutaj zorientować, co, gdzie i jak. Kiedy leci nasz samolot do Oslo. Bo według planu do boardingu w tym momencie wsiadając z samolotu mamy jakieś 40 minut. Ale teraz trzeba się dowiedzieć, gdzie to trzeba pójść. Czy trzeba gdzieś postać w kolejce, czy nie. Ale wydaje mi się, że na spokojnie zdążymy. Jak już będą wiedzieli, że jesteśmy na lotnisku, jak już się w system gdzieś wpukniemy, to nie zostawią tego człowieka, tylko będą go szukać. Widać niektórzy bardziej spóźnieni. Wiedeń, Paryż. Stali z kartkami ludzie z Thai Airways, wołają ludzi i jak najszybciej ich gdzieś tam kierują. A na nas nikt nie czekał, także nie jesteśmy najbardziej spóźnioną przesiadką. Teraz trzeba tylko znaleźć brameczkę. Gdzie w ogóle musimy iść? Dwudziesta 3:10 czasu lokalnego. Godzinę się cofnęliśmy w czasie. Jeszcze 5 godzin. No i będę w polskiej strefie czasowej. Z Ernestem. Nie wiem dlaczego tak, ale
coś nie wszystkie tablice działają i czy przy wyjściu wcześniej jak wychodziliśmy, to stali ludzie z karteczkami rozpisane, robili za ludzką tablicę, rozpisane który lot do jakiej bramki i oni kierowali ruchem, kto na schody w górę, kto w dół, kto gdzie. Teraz po kontroli znowu to samo. Nie wiem czemu tak, ale tak to dzisiaj jest zorganizowane. Może w nocy tablice mają przerwę w Bangkoku. Idziemy już do bramki, także bez stresu, mamy dużo czasu. Chociaż jeszcze na żadnej tablicy nie widzieliśmy, o której samolot będzie odlatywał albo który zaczyna się boarding, czy on tu jest, czy jest spóźniony, czy co. Bo jesteśmy trochę opóźnieni przez lot, pilot, kapitan mówił w trakcie, że pogoda jest bardzo zła. Także tak. Lecimy 5 minut po północy. Mamy 50 minut. Trzeba się przebrać. Krótkie spodenki zmienić. Wziąć sobie polar do samolotu. Trzeba się szykować na to, co nas spotka za jakiś czas. Śpiąca. No, z obliczeń wynika, że jak startujemy tutaj po 12 w nocy, w Norwegii będziemy przed 8, 7:30 teoretycznie. No to mamy 7,5 godziny. Plus jeszcze brakujące 5 godzin. No to około 12 godzin lotu. No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jedzenie było bardzo dobre. Pierwszy raz leciałem Thai Airwaysem i jedzenie na tej krótkiej trasie z Manili do Bangkoku było bardzo dobre, dobrze doprawione. U niektórych lotniczych takie jakieś mdłe te jedzenie zawsze jest takie, żeby wszystkim się po prostu przypodobało. Na razie mi smakowało. A nie nagrywałem podczas tego lotu nic, bo Ernestin siedziała w innym miejscu. Bo najpierw bilety kupowałem ja, a jakoś 2 tygodnie po mnie dopiero Ernestin dokupowała bilet. Zdecydowaliśmy się, że polecimy od razu razem, że nie będzie tutaj, że nie zostanie tutaj dłużej na miejscu. Znaczy tam, bo już nie tutaj, teraz jesteśmy w Tajlandii. Ale teraz już lecimy obok siebie. Może coś się uda pokręcić. Zgubiła poduszkę. Zgubiła poduszkę. Były dwie, ja swoją mam. A panienka zgubiła poduszkę. You lost your pillow. I think you lost. Or the keeper of the pillow. Siadamy, umiejscawiamy się, dostaniemy coś do jedzenia, idziemy spać. No i to, o czym wspominałem w innym vlogu. Tajlandia, Birma, Chiny, Kazachstan, Rosja, Finlandia, Norwegia. Pierwszy raz lecę taką trasą, zawsze jakoś przez Europę, przez Londyn, przez Amsterdam, przez Francję się wracało raz. Boarding completed and door will close in 5 minutes.
8680 km do Oslo z Bangkoku.